Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, noszę was w moim matczynym sercu. Każda osoba jest dla mnie szczególna i nie chcę, abyście zagubili się pośród zamętu, z którym boryka się i będzie borykał Kościół mojego Syna. Każdy z was, jako część ciała mistycznego, musi głęboko żyć wiarą. Każda osoba w szczególności musi umacniać swoją wiarę i żyć w ciągłym zjednoczeniu z moim Synem. Jesteście ludem mojego Syna, mimo to, musicie pozostać w zjednoczeniu, wypełniając wolę Bożą, mając świadomość, że nie możecie się ukryć przed oczami mojego Syna. To jest czas cierpienia dla ludu mojego Syna. Wiara będzie wystawiona na próbę, dlatego trzeba mieć świadomość, że nie można być letnim, nie można głosić ustami, że się kocha Syna mojego, a rozumem czynić inaczej, nie można chwalić Syna mojego jedną ręką, a drugą czynić inaczej, więc trzeba chwalić obiema rękami, trzeba kochać Syna mojego sercem, siłami i zmysłami, a nie półśrodkami. Lud mojego Syna będzie bardziej wystawiony na próbę, aby w każdym człowieku objawiło się to, co istnieje w głębi jego umysłu, myśli, serca. W ten sposób każda osoba odpowie w prawdzie, w letniości lub w zaprzeczeniu. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, znajdujecie się w czasie wielkich prób, zmierzacie w kierunku największego spustoszenia, jakiego kiedykolwiek doświadczyliście, z powodu odwrócenia się od Boga, zaparcia się Go, odrzucenia Go i przyjęcia diabła jako waszego Boga. To pokolenie zmierza bez zatrzymania ku spotkaniu z wypełnieniem tego, co zapowiedział wam dom Ojca. Diabeł włożył w was swoją truciznę, znając z góry największą słabość każdego z was, dlatego wchodził stopniowo, pełzając gładko jak jadowity wąż, którym jest, i przez przyzwyczajenie doprowadził was do postrzegania zła jako dobra i odrzucenia tego, co słuszne i miłe Bogu. Żyjecie w ciągłej walce duchowej ze złem, nie zapominajcie, że jesteście żołnierzami Bożej miłości, wzrastającymi stale w wierze. Nie traćcie czasu na sprawy światowe, czas człowieka mija bez przerwy, posuwa się naprzód i nie wraca. Obowiązkiem moich dzieci jest zobaczyć i zbadać siebie odnośnie do ich zgodności jako dzieci mojego Syna, zanim zbadają siebie podczas ostrzeżenia. Boleję nad każdym z moich dzieci, cierpię z powodu spustoszenia, w którym żyjecie i braku mojego Syna w was, z powodu przyjęcia zła jako waszego Boga, a w tej chwili nie znajdujecie żadnej pociechy. Musicie zrozumieć, że Boże miłosierdzie stoi przed swoimi dziećmi. To, co jest konieczne, to nie mylić miłosierdzia z ignorancją, z wymówkami dla kontynuowania drogi diabła, mając nadzieję, że będziecie mieli czas na uratowanie waszych dusz, kiedy przyjęliście to, co światowe i zastąpiliście prawo Boże. Nadchodzą trudne chwile, wierny lud mojego Syna będzie prześladowany przez tych, którzy nie kochają mojego Syna i przez tych, którzy będąc częścią ludu mojego Syna uciekają się do modernizmu, zapominając o tradycji i zdrowej nauce, wobec zamieszania jedni będą prześladować drugich. Ostrzegam was, moje dzieci, fundamentów nie kopie się w powietrzu, macie magisterium Kościoła i w nim musicie pozostać. Umiłowane dzieci, ważne jest, abyście trzymali się odpowiedniego przygotowania duchowego, tylko wtedy i w ten sposób będziecie mogli stawić czoła temu, co zbliża się dla ludzkości, wspierając się w wierze. Powinniście zachować pokój nie tylko w sobie, lecz także w waszych domach i gdziekolwiek jesteście, bez pokoju jesteście otwarci na podstępy szatana. Zrozumcie, że musicie być świadomi czasu, w którym żyjecie, waszej pracy i działania,
nic nie jest ukryte przed oczami Boga. Moje dzieci, dobrze wiecie, że ci, którzy stoją nad rządami świata, trzymają w ukryciu to, czego chcą, i nie powinniście żyć tak, jakby nic się nie działo. Moje dzieci, podporządkowanie rządów nowemu porządkowi świata nie uwzględnia was, przeciwnie, porządek ten jest skierowany przeciwko ludzkości. Ziemia nadal silnie się trzęsie, przygotujcie się z tym, co konieczne, żaden kraj nie powinien czuć się zwolniony z cierpienia. To powoduje uaktywnienie się wulkanów, a moje dzieci będą cierpieć bardziej. Ludzkość musi przygotować się na wielkie zmiany, jeden kraj będzie cierpiał i drugi w tym samym czasie, nie będą zdolni do wzajemnej pomocy, jeśli oba zostaną dotknięte. Umiłowane dzieci, módlcie się, aby zamieszanie nie sprowadziło więcej dusz na manowce w kościele mojego Syna. Umiłowane dzieci, módlcie się, wojna między narodami stała się obecna, narody po cichu przygotowują się do strasznej III wojny światowej. Ratujcie swoje dusze, dzieci mojego niepokalanego serca, ratujcie swoje dusze. Przygotujcie się do pobytu w schronieniu naszych najświętszych serc, niech każdy uczyni swój dom schronieniem miłości, gdzie zło nie może przeniknąć. Niektóre z moich dzieci przygotowały się do stworzenia schronów, w których będą mogły zatrzymać swoich braci i siostry. Nie martwcie się, nie bądźcie przygnębieni, gdyż mój Syn zaprowadzi was do tych schronów lub zatrzyma w waszych domach, gdzie będziecie strzeżeni. Każdy musi starać się być prawdziwą świątynią Świętego Ducha Bożego, być posłańcami boskiej miłości, boskiego pokoju, reszta będzie wam dodana. Dom Ojca wzywa was do kontynuowania nawrócenia. Będąc zjednoczeni i posłuszni temu, co mój Syn pozwala mi wam przekazać, droga jest bardziej znośna. Jesteście ludem Bożym, jesteście kochani przez Najświętszą Trójcę, ta Matka was błogosławi i kocha, nie wahajcie się i nie rozpaczajcie, miejcie wiarę. Wiara ponad wszystko, moje dzieci, wiara ponad wszystko, bez wiary człowiek jest niczym. Jesteście ludem mojego Syna, a będąc posłusznymi dziećmi, wypełniającymi wolę Bożą, boska opieka pozostaje przy was. Nie bójcie się, moje dzieci, okrywam was moim płaszczem. Mój Syn was kocha, nie zapominajcie, że On was kocha i chroni. Bądźcie mądrzy, drogie dzieci, musicie wrócić do domu mojego Syna. Błogosławię was, Matka Boża.